Witam serdecznie po dłuższej przerwie. Dziś chciałbym przedstawić, jak ustawić krzywą grzewczą w pompie ciepła Spirisan 15,8 kW. Wcześniej nie mogłem tego pokazać, awaria sprężarki klimatyzacji. Znaczy nie awaria sprężarki, tylko rozszczelnił się układ, jakaś rurka i uleciał gaz z układu wraz z olejem. Nie wiem, co było przyczyną, czy źle polutowane lutem twardym w fabryce. Dostałem nową pompę ciepła od dystrybutora na Polskę. Sprzedający zgłosił reklamację do niego, no i dystrybutor na Polskę wysłał mi nową pompę. Uszkodzoną odesłałem. Koszt wysyłki pokryła firma dystrybucyjna. Także super. Pierwszy raz taka sytuacja zdarzyła się, jeśli chodzi o tą pompę. Wcześniej sprzedający też poinformował mnie, że była taka sytuacja dla tego samego modelu, czyli najprawdopodobniej to była jakaś wada konstrukcyjna. Ale tak naprawdę do końca nie wiemy. Pompa chodzi już kilka dni. Odpukać nic się nie dzieje. No i w dniu dzisiejszym chciałbym przedstawić, jak ustawić krzywą grzewczą, aby pompa pracowała w stosunku do temperatury zewnętrznej, żeby ona sobie przestawiała te parametry. Im niższa temperatura, wtedy temperatura wody na kaloryfery czy na podłogówkę jest automatycznie podnoszona i to ustawiamy z funkcji panela dotykowego tutaj w sterowniku, ewentualnie z aplikacji na telefon. Aby wejść w te ustawienia w sterowniku, mamy kod 816. Wchodzimy w parametry zaawansowane, podajemy ten kod 816 i mamy tutaj Economic Mode i podane są wartości temperatury. Ja tu sobie wpisuję tą wartość temperatury. Klikamy i podajemy dla każdej pozycji, tak? Ja już sobie to wcześniej ustawiłem. Chodzi praktycznie 5 dni na tych ustawieniach. Kompresor przy osiągnięciu zadanej temperatury moduluje mocą, czyli ogranicza tą moc, zużycie energii, co jest jednoznaczne, i zmniejsza się prędkość wentylatora. No i co? Dla minus 10, zobaczcie, jesteśmy w tym trybie. Przejdziemy teraz na tablicę. To sobie wydrukowałem, zrobiłem zdjęcia. No bo soft jest tak tutaj zrobiony, że nie mamy wykresu, tylko programujemy poprzez wpisanie tych wartości. Dla minus 10 stopni ustawiłem sobie, myślę, że już więcej nie będzie w Polsce takich niskich temperatur, chociaż w tamtym roku było minus 18 przez jakiś czas, ale przy takich temperaturach używanie pompy ciepła obniża jej sprawność i jest to nierentowne. Ona może być jako źródło takie podtrzymujące i wspomagać ją należy kolejnym źródłem ciepła, kominkiem, kotłem gazowym albo kotłem na pellet. U mnie tak to jest rozwiązane. No i testuję na razie. Jeżeli napalę w kominku, no to pompa sporadycznie się włączy 3 razy, 4 na dobę. Jak mam czas oczywiście i natchnienie, bo chodzi tylko o czas i wyłącznie, żeby wnieść drzewo, rozpalić, tak, wysprzątać kominek. O co tutaj chodzi?
Mamy tutaj tryb ekonomiczny, grzanie i temperatura zewnętrzna minus 10 stopni. I dla temperatury minus 10 stopni zadałem sobie temperaturę wody kotłowej, tak, tej ciepłej wody, która ma wychodzić z pompy ciepła, jest 38 stopni. Analogicznie dla temperatury otoczenia, którą sobie mierzy pompa na zewnątrz, jak jest minus 5, to ustawiłem sobie dla temperatury otoczenia minus 5, 35 stopni. Że będzie taka temperatura szła na podłogówkę i na grzejniki. Przy temperaturze otoczenia 0 stopni ustawiłem ten parametr E15, ciepła woda, która idzie na podłogówkę i na grzejniki, wtedy ma 32 stopnie. I przy temperaturze otoczenia 5 stopni mamy podgrzewanie wody do temperatury 30 stopni Celsjusza. To jest taka letnia woda. Dlaczego tak to ustawiłem? Bo pompa jest wtedy nieekonomiczna i trzeba jechać na niskim parametrze, żeby nie zużywała kosmicznej ilości energii elektrycznej. Dzisiaj w nocy było 0 stopni i dla 0 stopni ten parametr się nie zmienił. Jeżeli ta temperatura otoczenia spadnie poniżej zera, no to wtedy automatycznie sterownik pompy, wartość temperatury zadanej będzie 35 stopni i do tego trzeba dodać jeszcze histerezę, jaką sobie ustawimy, czyli plus minus 2 stopnie. Czyli jak mamy zadane 35 stopni, no to ta temperatura wody na grzejniki, na podłogówkę będzie 37 stopni na zasilaniu i w momencie, kiedy pompa osiągnie tą temperaturę zadaną, 35 plus histereza 2 stopnie na przykład, możecie 5 stopni ustawić, ale to jest nieekonomiczne, tak, bo wtedy pompa będzie grzała do 40 stopni. I jak osiągnie tą zadaną temperaturę 35 plus 2 stopnie histerezy, wyłączy się. W tej chwili pompa wyłączyła się, jest w trakcie czuwania. Mamy 33 stopnie. Pompa jest wyłączona. Dlatego mówią, żeby ustawić według krzywej grzewczej, bo wtedy jest to ekonomiczne ogrzewanie. Temperatura zasilania wody na podłogówkę jest dostosowana do temperatury otoczenia. Aby aktywować funkcję czujnika temperatury zewnętrznej, tutaj mamy ten parametr. Może wejdę i pokażę Wam to na sterowniku. Parametry zaawansowane 816, kod dostępu i wchodzimy w projekt Settings i tutaj mamy ustawienia, dwie funkcje, trzy funkcje, czyli grzanie, ciepła woda użytkowa i chłodzenie. Ja ustawiłem na dwie funkcje, jest niepotrzebne w tej chwili chłodzenie wody, nie mamy lata. W funkcji jak chcemy chłodzić, będę testował to latem oczywiście. Działanie pompy obiegowej normalne dałem, żeby po prostu był obieg cały czas między buforem ciepła a pompą ciepła. Pompka cały czas, którą zarządza pompa ciepła, pracuje sobie, przechodzi ta ciepła woda kotłowa przez urządzenie i dzięki temu tam też mamy grzałkę karteru, tak, na dnie sprężarki klimatyzacji pompy ciepła.
mamy grzałkę elektryczną, to jest grzałka Carteru nazywa się i ona służy do podgrzewania oleju w momencie, kiedy mamy minusowe temperatury. W przypadku przestoju pompy, jakieś dłuższe postoje są, to ta grzałka podgrzewa nam ten olej, aby nie doszło do uszkodzenia podczas rozruchu. Musi być cały czas ten olej rozgrzany, ciepły. Dlatego włączyłem pompę obiegową na działanie normalne, nie interwałowe, bo mamy do wyboru interwałowe, normalne i według zapotrzebowania na ciepło. Może to jest nieekonomiczne, bo to wychładza bufor, pompa ciepła zabiera poprzez obieg pompki obiegowej tej cieczy część energii z bufora, ale to przy 500 litrach co 2 godziny mi się uruchamia pompa ciepła. No i robi to robotę na razie przy tej temperaturze otoczenia, tak? I jesteśmy tutaj właśnie na pozycji czujnika temperatury zewnętrznej i tutaj musimy zaznaczyć funkcję Yes. Na ustawieniach fabrycznych jest No, czyli mamy uruchomiony czujnik temperatury zewnętrznej w pompie ciepła i ona wtedy szczytuje te parametry. I jak sobie ustawimy takie parametry, tutaj krzywą grzewczą, no to ona pracuje według tych nastaw naszych. Możemy sobie wszystko zmienić. Ja na razie testuję to ustawienie, jest w porządku. Wczoraj dosyć chłodno było, 3 stopnie 2 w ciągu dnia. Zużycie energii było 36 kWh na dobę. W dniu dzisiejszym nie wiem ile zużyła, zaraz sprawdzimy na falowniku. Analogiczna sytuacja jest do ustawień, to co Wam tutaj pokazałem, do ustawień ciepłej wody użytkowej, czyli tak samo możemy sobie ustawić grzanie wody, ciepłej wody użytkowej w ten sam sposób na krzywej grzewczej. Tu mamy kolejne wydruki ze sterownika. Ciężko jedną ręką to ustawić, ale i mamy analogiczną sytuację. Tak samo ustawiamy tutaj ten parametr ciepłej wody użytkowej. Jeżeli mamy zbiornik i zawór trójdrogowy, to należy sobie ustawić też według krzywej grzewczej. No i ja tak na przykład ustawiłem sobie tylko, aby Wam to pokazać. To są zrzuty, zdjęcia, tak? Ja nie używam tej funkcji na chwilę obecną, bo nie mam zbiornika na ciepłą wodę użytkową do pompy ciepła, takiego typowo przystosowanego. Mam ten zbiornik Galmeta, bodajże nie pamiętam, z podwójną wyżownicą. On wystarcza mi. Mam letnią wodę do mycia, tak, ale to na chwilę obecną nie przewiduję montażu. W późniejszym okresie czasu założymy sobie taki zbiornik przystosowany pod pompę. No i o co tutaj chodzi? Dla 0 stopni temperatura otoczenia 0 stopni ustawiłem parametr ciepłej wody użytkowej 45 stopni. Dla 10 stopni na zewnątrz 40 stopni. Dla 20 stopni 50 stopni, tak? Celsjusza, ciepła woda użytkowa. Dlaczego tak? Bo im wyższa temperatura otoczenia, wtedy wyższa sprawność pompy ciepła. Możemy więcej energii odzyskać
na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Latem przy temperaturze otoczenia 30 stopni możemy podgrzać ciepłą wodę użytkową do 55 stopni, bo wtedy sprawność jest na najwyższym poziomie pompy ciepła. Zużycie energii dzięki temu jest mniejsze. Im niższa temperatura, wtedy niższa temperatura ciepłej wody użytkowej. Teoretycznie tak, bo praktycznie dla niektórych może być to niewystarczające. Mamy zimne rury, mamy rozdzielacze, tak jak tutaj na przykład ciepła, zimna. Tu jest zasilanie dołu, tak, na dole cały dół mam zasilanie, łazienka, kuchnia. No i może być dla niektórych to niewystarczające, dlatego można sobie to później zmienić. Każdy ustawia według własnego uznania. 45 stopni to już jest taka dosyć wysoka temperatura, można dostać szoku przy bezpośrednim wejściu pod prysznic, tak? Jak nie mamy mieszania, systemu mieszania założonego, no to można się zdziwić. Dlatego na chwilę obecną nie mam zbiornika, ale tak samo będzie to ustawione, ta krzywa grzewcza do ciepłej wody użytkowej i do wody, zimnej wody, tej chłodniczej, lodowej latem. Tak samo sobie ustawiamy tą krzywą grzewczą i to działa, powiem Wam. Zużycie energii dla pompy ciepła, jak już osiąga tą zadaną temperaturę, nie pokażę Wam teraz, bo pompa nie pracuje. Pompa jest w fazie oczekiwania. Zużycie energii dziś zobaczymy 25 kWh. Temperatura otoczenia 4 stopnie. No i dosyć taki mocny wiatr jest. Nieprzyjemnie. 25 kWh od północy zużyło urządzenie. Razem z prądem bytowym, jakieś tam gotowanie, oświetlenie. No do północy myślę, że do 40 dojdzie. To jest takie realne zużycie dla takiej pompy, dla tej temperatury otoczenia. Dom 200 metrów, 17 grzejników, 400 metrów rury podłogowej położonej na samym dole, na parterze. Zład wody 1000 litrów z buforem. Jest co robić. Pompa pracuje w tym układzie niezależnie. Podgrzewa bufor. Może pokażę Wam jeszcze raz. Mamy bufor 500 litrów z hydroforu przerobiony. Na chwilę obecną sterownik Salusa w tym miejscu. Tu jest sterownik Salusa, w pokoju jest wrzucony i to tylko steruje. Teraz jest wyłączona pompa obiegowa i zarządza tą pompką obiegową. Tutaj to jest na cały dom zasilanie. Na grzejniki oczywiście tylko, bo w rozdzielaczu na dole mamy podłogówkę i pompa ciepła mierzy tylko temperaturę bufora. Ona pracuje na bufor, a w momencie kiedy regulator pokojowy w pomieszczeniu, w którym znajduje się ten regulator Salusa, spadnie temperatura, no to uruchomi pompę obiegową i jak osiągnie zadaną temperaturę, rozłączy się. Jest to tak zrobione, żeby oszczędzać energię, tak? Niepotrzebnie nie przegrzewać pomieszczeń. Ustawiona jest temperatura 21,5 stopnia. W tych warunkach, co teraz jest, wystarczające jest to dla mnie, więcej nie trzeba. Grzejemy na niskim parametrze 34 stopnie Celsjusza mamy na zasilanie, to już w końcowej fazie, jak bufor jest wygrzany. Koniec grzania już pompy ciepła to 33
4 stopnie mamy na buforze, 35. I taka temperatura idzie na zasilanie domu. Zadane jest 32 stopnie, ale pompa ma histerezę ustawioną 2 stopnie, czyli przebija tą temperaturę o 2 stopnie wyżej i się rozłącza. Tutaj mam jeszcze taki stary sterownik z kotła. On pójdzie do usunięcia. Po co mi to jest potrzebne, ten sterownik? Bo ten sterownik służył do uruchamiania pompy obiegowej do ciepłej wody użytkowej, żeby wymusić ten obieg, żeby szybciej zbiornik się nagrzewał i żeby była większa sprawność podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Muszę go zdemontować, bo on ma za niską temperaturę uruchamiania, za wysoką temperaturę uruchamiania pompy obiegowej. On ma 35 stopni. Możemy tutaj ustawić, od tej temperatury dopiero uruchomi się pompa. Zamówiłem sobie 2 sterowniki Techa. Dlaczego 2? Bo te sterowniki są taką podstawową wersją i przez ten sterownik będzie zarządzanie przez Salusa, uruchomienie i wyłączenie pompy obiegowej dla centralnego ogrzewania. Jeden sterownik będzie i drugi sterownik będzie służył dla pompki ciepłej wody użytkowej. To będzie zabezpieczenie, żeby nie wychłodzić bufora. Na przykład jakby Salus włączył pompę obiegową, cały czas by pracowała, no to wychłodzi bufor praktycznie do zera, tak? Spadnie ta temperatura do 20 stopni. No i wtedy pompa ciepła będzie dużo kręcić. I ten sterownik, jeden i drugi, zapobiegnie wychłodzeniu bufora do tak niskiej wartości temperatury. Zakupiłem takie podstawowe sterowniki, one są używane, sprawne. Mamy tutaj od 25 stopni Celsjusza uruchomienie pompki obiegowej. Jeden i drugi sterownik jest sprawny, działa. Kupiłem 2 w cenie jednego, także super. Jeszcze dostałem instrukcję obsługi do tego. Termoregulator ST20. Nowy kosztuje 120 zł. Gdzieś tam na internecie można kupić. Ja to na chwilę chciałem zastosować, bo później jak przyjdzie zbiornik ciepłej wody użytkowej, taki dedykowany pod pompę, no to jeden sterownik wypadnie z Techa. Ten jeden będzie rozłączony i już będzie pompa ciepła zarządzać ciepłą wodą użytkową poprzez zawór trójdrogowy. Na razie będą 2 sterowniki, one pobór mocy mają 1 W. Histereza też jest 2 stopnie. Tutaj macie parametry. Temperatura załączenia, tak, regulacji temperatury mamy tutaj od 25 stopni, histereza 2 stopnie Celsjusza, czyli ustawiając 30 stopni odpala nam się pompka. Po osiągnięciu tej temperatury na buforze 30 stopni uruchamia nam się pompka obiegowa. No i w momencie, kiedy ta temperatura spadnie do 28 stopni na buforze, regulator Techa wyłączy pompę obiegową i zapobiegnie wychłodzeniu nadmiernemu wychłodzeniu bufora. Tutaj do pompy ciepła serwisant zalecił mi założenie takich tłumików antywibracyjnych, żeby odizolować instalację rurociągową, tak, od pompy ciepła, żeby nie przenosiło tych drgań. To jest elastyczne, wykonane z inoxa, średnica 1 cal. Na początku jest kryza, tu jest 23 mm przelotu przez tą kształtkę, ale tutaj już jest prawie 30 mm w środku. Tu mamy zwężkę w tych 2 miejscach. Zawory też mają przewężenie, także to nie będzie stanowić problemu. Należy takie coś zamontować. Jeżeli jest opcja, to dłuższe, bo im dłuższy ten element, tym bardziej pozytywnie wpływa na tłumienie wibracji. Tutaj chodzi o to, pomimo że w pompie ciepła są
Podstawy gumowe dołączone do zestawu to jeszcze należy odizolować rury, które są spięte na sztywno właśnie poprzez takie złącze elastyczne, aby uniknąć wibracji, które przenoszą się na sprężarkę, na kompresor. Co, na dzień dzisiejszy tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego filmu. W następnym filmie przedstawię Wam montaż paneli instalacji fotowoltaicznej na pionowej ścianie. Będę przerabiał całą instalację z uwagi na niską produkcję energii w okresie zimowym. Mam wszędzie zacienienie. Podjąłem decyzję, że 2 stringi paneli o mocy 6 kW pójdą na ścianę południową. Pod kątem 75 stopni będzie pochylenie panela. Nie będzie całkiem na 90 stopni. I trzeci string jest ustawiony na 36 stopni na tym wózku, który jest dostępny na moich filmach wcześniejszych. Na wózku mobilny string paneli, tak. On zostaje też na ścianie południowej, będą 3 stringi. Chodzi tutaj o produkcję energii, żeby jak najwięcej energii uzyskać w okresie grzewczym. Okres letni dla mnie nie stanowi aż takiego zapotrzebowania na energię. Najważniejszy jest okres właśnie grzewczy od jesieni, żeby większa produkcja była. W związku z tym miałem montować na tym garażu blaszaku, który skonstruowałem. No ale tutaj krótko jest to słońce i nie jest to rentowne. Nie jest to rentowne, ponieważ produkcja będzie znikoma, tak? Chcę wykorzystać maksymalnie jak się da. Mam małą działkę przy budynku. Nie pozwala to na postawienie normalnej instalacji na gruncie, tak żebyśmy mieli 10 kW piku na jednym stojaku i po prostu takie kombinacje są. No niestety nie da się tego przeskoczyć na małych działkach. Tym bardziej, że budynek od budynku jest oddalony od siebie 10-15 metrów, maksymalnie 12. Także to powoduje zacienienie. Do tego mamy drzewka, krzewy, jakieś tuje i to też robi złą robotę. Możemy wyjść na zewnątrz. Garaż skończony, ale instalacji tutaj nie będzie. Jeszcze raz, zużycie 25 kWh. Produkcja 500 W, 540. W momencie załączenia pompy ciepła 3,5 kW mocy idzie. Także ta produkcja nawet nie pokrywa 1/3 pokrywa, tak? Nie, nawet nie. Także to trzeba zmienić. Jeżeli chcemy mieć mniejsze rachunki za prąd, no to należy usytuować swoją instalację tak, aby wyciągnąć z niej jak najwięcej. To wszystko na dziś. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.